14 marca 2014 roku. 10 marca uwolniliśmy wszystkie matki przez zimę izolowane w izolatorach chmar. Odczekałem 3 dni i wczoraj, czyli 14 marca, a dzisiaj jest 15, nie 14. Wczoraj, czyli 14 marca, odmyłem kontrolnie wszystkie rodziny przeciwko warozie. Wszystkie te rodziny w jesieni były odmiane po zaizolowaniu matek. Matki były izolowane w końcu sierpnia. Po 25 bodajże dniach wszystkie rodziny były odmiane. Najwięcej roztoczy spadło w jednej rodzinie około 130. Liczę na to, że ponieważ to jesienne odmianie było przeprowadzone w absolutnym braku czerwiu, bo było 25 dni po izolacji matek, liczę, że po tym odmianiu jesiennym zostało zlikwidowane prawie 100% warozy. Jeśli nawet jakieś pojedyncze osobniki przeżyły, to nie przeżyła waroza długowieczna, czyli przeżyła ta waroza, która nie jest genetycznie przygotowana do przeżycia zimy. W związku z tym spodziewam się, że tak jak w ubiegłym roku przy przeglądzie, i teraz tak, wczoraj, czyli 14, kontrolnie odmyłem wszystkie rodziny. Matki były wypuszczone 10, po 4 dniach jeszcze nie ma czerwiu zakrytego, więc znów cała waroza jest wystawiona, że tak powiem, na działanie amitrazy. I jeśli by jakieś osobniki przezimowały, po zimie zostały, powinny spaść na wytłuszczone dennice. No to przejrzyjmy teraz te dennice. No to zaglądamy do pierwszej rodziny, wysuwam dennicę i możemy tu zobaczyć, jest odsklepiony zasklep z pokarmu, do którego pszczoły dochodzą, natomiast w tej rodzinie, tak jak w ubiegłym roku, nie widzę ani jednego osobnika warozy. Możemy przejść do następnej rodziny. Wyjmuję wkładkę z drugiej rodziny. No tutaj też sam tylko zgryzione resztki ze sklepu. Z pokarmu nie ma, też nie ma ani jednej warozy. Czyli rodzina wchodzi do lata bez warozy. Zobaczmy na trzecią rodzinę. No, chodzi sobie pszczółka, czegoś szuka, dzisiaj jest zimno, ale niczego nie znajdzie. Usuwać to może tylko za sklepy, bo warozy też tutaj nie ma. I dalej następne. No, można nie wierzyć, ale to jest drugi rok tego eksperymentu i to się powtarza. I tutaj też nie widać żadnej warozy. Pszczółkę damy do środka, żeby się nie zgubiła nam. Teraz każda pszczółka jest tam. No, poleciała, niepotrzebnie. Zobaczmy jeszcze dalej. Tutaj jest coś, jakby wyglądało na warozę. No ale to znaczy nie niestety, tylko dzięki Bogu to nie jest waroza. To jest taki... To nie jest waroza. To jest taki też resztka okruszka z sklepu.
Czyli tu też nie widzę żadnej warozy. No to jeszcze zobaczmy. Tak jak przewidywaliśmy, oprócz pszczółek i zgryzionych ze sklepów, niczego na dennicy. Tu jest pokryte wytłuszczonym papierem dennica, więc gdyby waroza spadła, to by się przykleiło. Moje zadowolenie jest tym większe, że prawdopodobnie nie udało się nikomu innym sposobem wyjść na wiosnę z rodzinami bez jednego osobnika warozy. Od czasu, kiedy waroza się pojawiała, można ją było zwalczać mniej lub bardziej skutecznie, z większym lub mniejszym wysiłkiem i z większą lub mniejszą szkodą dla pszczół, ale poprzez jedno odymianie chyba nie zdarzyło się, żeby komuś udało się poprzez jedno odymienie pozbyć się warozy tak dokładnie, żeby rodziny wystartowały absolutnie wolne bez tego pasożytu.